Cześć, witam Was. Dzisiaj pokażę Wam, jak założyć folię hydrożelową na ekran telefonu smartfona. Na ekranie widać teraz przykładowy taki zestaw: folia hydrożelowa ta po lewej, rakla do wygładzania folii, u góry naklejki do usuwania kurzu i odklejania folii oraz na dole dwie ściereczki, mokra i sucha, do czyszczenia ekranu. Pozornie założenie folii jest proste, ale czy na pewno? Więc zademonstruję Wam cały proces zakładania folii krok po kroku, aby to dobrze zrobić. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Do takiego montażu jako dodatek mogą się przydać zwykłe chusteczki do czyszczenia szkieł okularowych. Dodatkowo warto mieć pod ręką takie przedmioty jak patyczki, wykałaczki, penseta, oraz linijka do pomiaru folii i ekranu smartfona. Zawsze przed montażem warto jest dokonać pomiarów. Wtedy jest pewność, czy folia pasuje do ekranu, czy nie. Natomiast pamiętajcie o tym, że folia powinna być troszeczkę mniejsza od ekranu, ponieważ jak się założy etui zewnętrzny na telefon, to wtedy te etui nie zrywa folii, nie ściąga jej, nie podwija się folia i folia umocowana jest stabilnie. Dlatego dość często spotyka się folie mniejsze niż ekran smartfona. No dobra, zaczynam teraz czyszczenie patyczkiem krawędzi szyby ekranu oraz krawędzi ramki z zanieczyszczeń i przystępuję do montażu folii. Po rozpakowaniu części składowe zestawu montażowego. Tą jasną krawędzią rakli wygładzamy folię na ekranie. 1 chusteczka mokra, 2 chusteczka sucha do czyszczenia ekranu. Łapacz kurzu oraz 2 naklejki pomocnicze do ściągania folii ekranowej. Zdejmuję teraz starą folię telefonu. Najpierw wyczyszczę ekran ściereczkami do czyszczenia okularów. Do czyszczenia możecie użyć dowolnej ściereczki przeznaczonej do tego celu. Ułatwi to oraz przyspieszy proces czyszczenia ekranu telefonu, a następnie używamy załączonych ściereczek w zestawie numer 1 i numer 2. Najpierw wyczyszczę ekran ściereczkami do czyszczenia szkieł okularowych. Dokładnie obejrzyjcie ekran telefonu i usuńcie wszystkie najmniejsze zanieczyszczenia, po to, aby folia dokładnie się trzymała. Po wstępnym czyszczeniu używam ściereczki numer 1, tej wilgotnej. Następnie ściereczki numer 2, suchej. Wyczyszczę teraz starannie ekran, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ film może się przydać przy zakładaniu folii hydrożelowej na smartfona. I teraz uwaga, przystępuję do naklejania folii. Odklejam całkowicie folię z opakowania, na którym jest przyklejona. Pamiętajcie, aby odsłonić otwory, jeżeli takie występują. Mam na myśli obiektyw aparatu przedniego. Nie wszystkie folie takie okienko posiadają, ale jeżeli jest, trzeba to odkleić. Przyklejam teraz wstępnie folię do ekranu. Sprawdźcie jeszcze, czy nie ma kurzu, zanieczyszczeń. Przyklejam, aby ją wypozycjonować. Można to robić kilka razy, nie ma problemu. Trzeba to zrobić tak, żeby ta folia była przyklejona równo, idealnie z obu stron. Jeżeli jest mniejsza niż ekran, nie ma problemu, czasami tak jest. Ważne jest, żeby folia była przyklejona jednakowo ze wszystkich stron. Dla przykładu widać, w tym miejscu jest większy odstęp, na dole mniejszy, więc można odkleić ją i jeszcze raz wypoziomować i to można zrobić bez problemu. Konstrukcja folii pozwala na takie manewry i zaraz pokażę Wam dlaczego. Dociskam teraz tę folię na środku, żeby się nie przemieszczała i zaraz zobaczycie, jak będę ją przyklejać. Na wstępie odkleję ten łapacz kurzu, to jest ta większa naklejka i przygotuję sobie ją do czyszczenia ekranu. I teraz uważajcie, na czym polega ta cała operacja. Do jednej ręki rakla do układania folii,
a na drugiej nalepka do usuwania kurzu. I teraz zobaczcie, podnoszę folię z lewej strony. Ta folia składa się z właściwie 4 części, 2 z dołu, folia właściwa w środku i folia zewnętrzna na zewnątrz. Podginam pod takim kątem, jak widać, i tu pokażę może kamerą z boku, jak to wygląda. Ta folia, którą teraz pokazuję, ona będzie zdjęta, ale zanim to zrobię, czyszczę ekran, żeby nie było żadnych pyłków, kurzów, bo ten kurz to jest wszędzie obecny w pomieszczeniu, także trzeba bardzo na to uważać, żeby nie było żadnej drobinki kurzu na ekranie. Jak już pewność jest, że kurzu nie ma, raklą przykładam naklejkę, przesuwam ją i ściągam tą folię, która jest pod spodem. O właśnie, w lewej ręce mam folię ściąganą, a w prawej z raklą kładę folię na szybę. I tak to właśnie mniej więcej wygląda. Wygładzam wstępnie folię i to samo robię z drugiej strony. Odginam, oczyszczam z kurzu, przykładam raklę i wygładzam folię. Pokażę jeszcze raz z boku konstrukcję tej folii, żeby to można było dokładnie zobaczyć. To właśnie tak wygląda. To jest ta folia, ta połówka folii ochronnej, którą właśnie teraz ściągamy i tą raklą, tą folię właściwą przyklejamy, wygładzamy. Wygładzam teraz folię i usuwam pęcherzyki powietrza spod folii. Od środka na zewnątrz, ze wszystkich stron. Przy pomocy naklejki paska ściągam teraz zewnętrzną folię tej właściwej naklejki, tej naklejki hydrożelowej, która pozostanie na stałe już na telefonie. Oto jest właśnie ta ochronna folia, która nie będzie już nam potrzebna. Muszę teraz precyzyjnie wygładzić folię ze wszystkich stron oraz usunąć pozostałe pęcherzyki powietrzne. Jeżeli jakieś tam małe pęcherzyki Wam pozostaną, nie przejmujcie się tym. One po 2 dniach powinny samoistnie zniknąć, o ile szybka przed położeniem folii została dobrze wyczyszczona. Nie dociskajcie zbyt mocno rakli do folii, aby jej nie porysować. Delikatnie, stabilnie i wszystko powinno być ok. To są te 2 naklejki, które są pod folią umieszczone. One są właśnie teraz bardzo dobrze widoczne, które przed położeniem folii usuwamy. Jak już jest wszystko wygładzone, można uważać, że telefon ma nową folię i jest wszystko ok. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapamiętajcie link do tego filmu, bo może się przydać. Mam nadzieję, że film się podobał. Stawiajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.